Cześć, witam ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Karol i w dniu dzisiejszym przygotowałem dla Was kolejną recenzję. Tym razem jest to obiektyw firmy Olympus o ogniskowej 9 mm i świetle f8. Chcecie więcej efektów? Obiektyw ma około 13 mm długości i średnicę 56 mm. Jego waga to 30 gram i tak sądzę, że jest to chyba najmniejszy obiektyw, jaki kiedykolwiek trzymałem w dłoniach. Obiektyw jest tak niewielki, że przy większym body trzeba być ostrożnym, aby nie złapać w kadrze swoich palców obejmujących uchwyt aparatu. Mieści się w zasadzie w kieszeni każdych spodni, kurtki, nawet koszuli. Ogniskowa obiektywu do 9 mm, co jest odpowiednikiem 18 mm dla pełnej klatki, daje to kąt widzenia około 100 stopni. Innymi słowy, pole widzenia jest bardzo duże i pokrywa bardzo duży obszar, zatem trzeba być ostrożnym przy kadrowaniu, aby uniknąć niechcianych elementów. Wierzcie mi lub nie, ale czasami bywa to naprawdę bardzo trudne. Minimalna odległość ostrzenia to 20 cm. Pozwala to na dużą kreatywność w tworzeniu bardzo przestrzennego i dynamicznego obrazu. Obiektyw posiada stałą przysłonę f8, co niestety bywa problematyczne, w szczególności przy słabych warunkach oświetleniowych oraz zdecydowanie nie pozwoli nam na rozmycie tła. Rozmycie tła w tym obiektywie dla systemu Micro 4/3 możemy porównać do przysłony f16 dla aparatów pełnoklatkowych. Obiektyw posiada prawie nieskończoną głębię ostrości. Prawie całe zdjęcie od pierwszego planu do ostatniego planu jest ostre. Jest to wada, ale także zaleta, gdyż wraz z odpowiednio ustawioną dźwignią ostrości możemy w pełni poświęcić swoją uwagę na kadrze zdjęcia podczas sesji ulicznej, krajobrazowej lub i przy innych pomysłach, bez zbędnego rozpraszania się innymi ustawieniami. Obiektyw Olympus 9 mm jest również nazywany rybim okiem lub zamiennie zaślepką do korpusu aparatu. Cały obiektyw łącznie z mocowaniem został wykonany z plastiku i nie posiada żadnych elektrycznych złączyn, które komunikowałyby się z korpusem aparatu. Obiektyw również nie posiada możliwości założenia żadnych filtrów, gdyż nie posiada żadnego gwintu, ani nie można założyć większych filtrów zewnętrznych, a także nie został wyposażony w żadną osłonę przeciwsłoneczną. To wszystko sprawia, że jego waga i rozmiar są wyjątkowo kompaktowe. Co ciekawe, w tak niewielkim urządzeniu producent zdołał zmieścić aż 5 elementów optycznych w 4 grupach. A jako że obiektyw ma stałą przysłonę, nie posiada żadnych listków przysłony. Ewentualnie można powiedzieć o jednym owalnym elemencie, który stanowi przysłonę. Jednak nie nazwałbym go listkiem. Obiektyw posiada tylko, a zarazem przy tak prostej konstrukcji, aż jeden element funkcyjny. I jest to ta niewielka dźwignia, za pomocą której ustawiamy ostrość, a także zamykamy obiektyw. Do wyboru mamy jedną z 3 pozycji. Zwykle prezentując moje obiektywy wykonuję 3 testy. Jednak tym razem myślę, że to się trochę mija z celem. Dlatego postanowiłem omówić to trochę inaczej. Ten test zwykle poświęcam badaniu ostrości oraz głębi ostrości, jaką posiadają testowane przeze mnie obiektywy dla różnych wartości ogniskowej. Jako że te wartości są stałe dla obiektywu, postanowiłem zaprezentować serię zdjęć. W centralnym punkcie zdjęcia jakość jest względnie dobra, jednak przy krawędziach i narożnikach obraz jest dość nieczytelny. W przypadku robienia zdjęć pod słońce niestety powstają mocne flary, co dla niektórych może być zaletą lub wadą. Ten aspekt pozostawię Waszej ocenie. Mój drugi test zwykle wykonuję na siatce w celu określenia zniekształceń oraz ewentualnych przebarwień. I cóż, efekty sami widzicie. Jako że obiektyw nie posiada elektrycznych złączy, nie ma tu mowy o autokorekcji zniekształceń przez korpus aparatu. Takie zniekształcenia można poprawić w programach takich jak Lightroom czy Photoshop. Jednak oznacza to sporą zmianę kształtu pikseli oraz utratę części kadru przy krawędziach zdjęć. A oto przykład korygowanych zdjęć.
Mój trzeci test zwykle poświęcam funkcji autofokus. Przy tym obiektywie coś takiego nie istnieje. I może nawet lepiej, bo wystarczy, że ustawimy obiektyw w pozycji nieskończoności i wszystko, co jest oddalone od nas metr lub dalej, będzie ostre. A zatem nie ma mowy o pulsowaniu, jak to miało miejsce w przypadku innych obiektywów, które już testowałem. Postanowiłem przetestować zdolności nagrywania i zabrałem obiektyw na spacer do parku. A oto parę ujęć ze spaceru. Jakość nagrywanego materiału raczej porównałbym do minikamer sportowych, takich jak GoPro lub DJI Osmo. No dobrze, a zatem przyszedł czas na omówienie zalet oraz wad. Przede wszystkim największą zaletą tego obiektywu jest wielkość oraz waga. W przypadku małych aparatów takich jak Olympus Pen lub Lumix GX zmieści się taki zestaw w zasadzie wszędzie i zawsze znajdziemy miejsce na niego w torbie, w torebce lub w kieszeni naszej kurtki. I zachęci nas to przede wszystkim do brania aparatu przy każdej okazji, gdy tylko będziemy wychodzić z domu. Ja natomiast czasami mocuję ten obiektyw do korpusu mojego aparatu zamiast zaślepki, co daje mi dodatkową opcję w trakcie podróży, gdy jestem zmuszony do ograniczenia ilości obiektywów, które biorę ze sobą. Kolejną zaletą jest niewątpliwie prostota w użyciu, jako że jedynymi parametrami, którymi musimy operować, jest czas naświetlania oraz ISO. Natomiast ustawianie ostrości jest wyjątkowo łatwe za pomocą dźwigni, którą ustawiamy jedną z 3 opcji. Niewątpliwie wielką zaletą tego obiektywu jest jego cena. Nowy obiektyw kosztuje około 400 zł, zaś używany można znaleźć od 150 zł. Jednak przechodząc do minusów, zarówno cena, jak i jego prostota powodują, że nie jest to obiektyw wolny od wad. Mimo iż głębia ostrości jest bardzo duża, w zasadzie rzadko który element jest tak naprawdę bardzo ostry, co mi osobiście nieco przypomina fotografię otworkową. To szkło nie radzi sobie również z ostrymi źródłami światła, co powoduje silne flarowanie, a także znaczną aberrację chromatyczną. Jedną z wad lub niedopatrzeniem moim zdaniem jest właśnie ta oto dźwignia ostrości, ze względu na to, że rusza się ona zbyt lekko i bez problemu przez przypadek możemy zahaczyć obiektywem o kurtkę lub jakikolwiek przedmiot i zmieni to nasze ustawienia. Mówiąc o wadach, należy niewątpliwie wspomnieć o braku pinów z tyłu obiektywu. Oznacza to, że obiektyw nie komunikuje się z aparatem, w efekcie czego nie ma mowy o korygowaniu wszelkich błędów obiektywu przez oprogramowanie aparatu. A zatem czas na podsumowanie i moją własną opinię. Olympus 9 mm f8 jest to przede wszystkim aparat kierowany do osób początkujących swoją przygodę z fotografią. Efekty, jakie można nim uzyskać, są naprawdę niesamowite. Ogniskowe 9 mm oraz tzw. rybie oko pozwalają na uzyskanie bardzo dynamicznego i przerysowanego, wręcz karykaturalnego obrazu. Część z Was zapewne powie, że to wada, jednak na pewno znajdzie się grupa osób, która pokocha tę cechę. Osobiście nie poleciłbym tego obiektywu dla osób, które mają zamiar nagrywać filmy. Szczególnie nieprzyjemne może okazać się zaginanie krawędzi, co przy pionowych ruchach kamery może po niektórych spowodować zawroty głowy. Drugą cechą, która raczej odstraszy większość filmowców, jest jedyna przysłona f8, co może totalnie dyskwalifikować ten obiektyw przy słabych warunkach oświetleniowych. Gdy przygotowuję swoją torbę na wyjazdy, zazwyczaj zabieram ze sobą 2 obiektywy. Jest to Olympus 12-40 mm oraz Panasonic 45-175. I właśnie tego obiektywu używam zamiast zaślepki do aparatu, co daje mi dodatkową opcję podczas wyjazdu, gdy potrzebuję ogniskowej krótszej niż 12 mm. A zatem pytanie, dla kogo jest ten obiektyw? Myślę, że jest to obiektyw dla osób, które na co dzień używają dłuższych ogniskowych i nie posiadają w swoim arsenale żadnego obiektywu szerokokątnego, a także dla osób, które cenią sobie maksymalną kompaktowość sprzętu. I tak na przykład kombinacja aparatu Lumixa GX wraz z obiektywem 12-32 oraz rybim okiem daje nam naprawdę spory zakres możliwości i to w naprawdę niskiej cenie, a taki zestaw zabierzecie ze sobą naprawdę wszędzie. Jak do tej pory jest to chyba najmniejszy oraz najtańszy obiektyw, jaki do tej pory trzymałem w dłoniach. I co najważniejsze, trzeba pamiętać, że jest to przede wszystkim sprzęt amatorski, który posiada naprawdę sporą ilość wad. I w tym momencie należy sobie zadać pytanie, czy Wy te wady potraficie obrócić w zalety. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja recenzja i zostawicie łapki w górę. Jeżeli jesteście zainteresowani następnymi nagraniami, to koniecznie musicie zasubskrybować kanał.
bo już niebawem przygotuję dla Was recenzję jednego z najbardziej uniwersalnych obiektywów do systemu Milko 4/3, a jest to Panasonic 12 do 60 mm f3.5 do 5.6. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się, cześć!